Drugim co do wielkości miastem Maroka jest Fez, położony w centralnej części kraju, w rozległej kotlinie pomiędzy pogórzem Atlasu Średniego a południowymi wyżynami gór Rif. Miasto zamieszkuje ponad 1 milion mieszkańców, co sprawia, że będąc w nim można poczuć się jak w sercu tego arabskiego państwa. Mimo że stolicą Maroka jest Rabat, to jej duchowym odpowiednikiem w świadomości Marokańczyków jest właśnie Fez, który traktowany jest przez nich jako kwintesencja ich kraju w aspekcie dbania o tradycje, kulturę oraz o wszelakiej maści dorobku cywilizacyjnego związanego z islamem. To właśnie od Fezu rozpoczniemy naszą dzisiejszą podróż, w trakcie której odwiedzimy jedną z najsłynniejszych Medyn na świecie, słynącej z labiryntu wąskich uliczek. W drugiej części dnia przeniesiemy się w region Atlasu Wysokiego, gdzie zobaczymy najpiękniejszy wodospad w całym Maroku. Zapraszam Was serdecznie na 4. i zarazem ostatni odcinek z Maroka. Poranek w Fezie, za chwilkę mamy śniadanie, a następnie wybieramy się w kierunku Starego Miasta, czyli Medyny, pochodzić słynnymi, mega wąskimi uliczkami. Zapowiada się mega fajny dzień i też przede wszystkim gorący. Kierujemy się wzdłuż szerokiej 20-dniowej arterii imienia Mulaj Józefa, która zakończona jest ogromnym placem Alawite. Sam plac jest bardzo popularny wśród turystów, gdyż to właśnie na nim znajdują się zdobione bramy, które umożliwiają wejście do Pałacu Królewskiego w Fezie. Niestety, podobnie jak w Rabacie, nie ma możliwości zobaczenia wnętrza tego obiektu. Jest ono ścisłą tajemnicą kraju. Po opuszczeniu placu des Alaouites wkraczamy do dzielnicy żydowskiej, którą w Maroku nazywa się Mellachem. Nasz wzrok przykuwa architektura budynków, znacząco różniąca się od tych, które wybudowała w Fezie ludność arabska. Chociażby balkony nie zostały wzniesione od strony dziedzińców, tylko wiszą bezpośrednio nad ulicą. Po II wojnie światowej większa część społeczności żydowskiej opuściła swe domy i wyjechała do nowo utworzonego państwa Izrael. Jeżeli będziecie w Fezie, to warto abyście odwiedzili niewielki fort o nazwie Bori Sud, usytuowany na niewielkim wzgórzu, z którego można podziwiać wyjątkową panoramę starej części miasta. Pora na wizytę w zabytkowej Medynie w Fezie, uważanej przez wielu turystów za symbol turystyczny całego Maroka. Miejsce to ma niepowtarzalny charakter, który nie sposób jest przyrównać do innych atrakcji znajdujących się w tym kraju. Wspomniana Medyna zajmuje obszar 350 hektarów, na których w totalnym ścisku mieszka prawie 250 000 mieszkańców. Ponadto według wielu szacunków codziennie jej 9 tysiącami uliczek przechadza się do 10 000 mułów i osłów. Wielu lokalnych przewodników twierdzi, że feska Medyna jest samowystarczalna dla jej mieszkańców, bowiem znajdują się na niej liczne cechy rzemieślnicze, wszelakie bazary i tym podobne. Na feską Medynę wchodzimy przez błękitną bramę.
Bardzo często budowla ta jest nazywana przez turystów portalem, który przenosi ich w czasie i pozwala im poznawać świat takim, jakim był 1000 lat wstecz. Na samym początku wchodzimy w Suk, czyli na targ spożywczy. To właśnie tutaj można kupić wszystko to, czego dusza zapragnie. Aromatyczne przyprawy, soczyste owoce, słodkie przekąski, czy niespotykane rodzaje mięsa. Po przejściu kilkuset metrów docieramy do ulicznych farbiarni. Mijając kolejne stragany, zaczynamy coraz intensywniej odczuwać duszący, uciążliwy zapach. Oznacza to, że zbliżamy się do jednego z najważniejszych punktów Fezu, czyli do garbiarni skór Shuwara. Najpierw należy pokonać szereg wąskich uliczek, by potem odszukać jeden z kilku sklepików, na którego dachu mieści się taras udostępniający widok na garbiarnię. Dopiero będąc tam na żywo, zrozumieliśmy, jak w ciężkich warunkach wykonują swój zawód tamtejsi pracownicy. Pracują w prażącym słońcu, pośród unoszącego się zapachu ptasiego łajna, wykorzystywanego jako naturalny amoniak, zmiękczający zanurzone w nim skóry. Przed wejściem na taras dostaliśmy gałązkę mięty niwelującej wspomniany paskudny zapach. Lecz w naszym odczuciu korzystanie z niej nie było do końca stosowne wobec pracowników zamoczonych po kolana w poniższych kadziach. Szczerze mówiąc, to już dawno żadne miejsce nie zrobiło na nas takiego wrażenia jak garbiarnia skór Shuwara. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy na feskiej Medynie, był zakład tkacki. Mogliśmy zobaczyć tam, w jaki sposób są wyrabiane m.in. prześcieradła czy dywany. Przed opuszczeniem Medyny skręciliśmy jeszcze w bok, by zobaczyć bardzo znaną szkołę koraniczną o nazwie Atarin. Studenci, którzy uczęszczają do tego miejsca, głównie uczą się wspomnianego Koranu, ale także i prawa oraz języka arabskiego. Praktycznie każdy turysta odwiedzający Atarin wchodzi na górne piętro tego obiektu i pozuje do zdjęcia wykonywanego z poziomu dziedzińca. Przez cały pobyt na Medynie w Fezie przeciskaliśmy się przez wąskie uliczki, by móc dotrzeć do największych jej atrakcji. Ponadto przeżyliśmy na niej szereg doznań, pobudzających wszystkie zmysły. Warto dodać, iż nie zaleca się samodzielnego zwiedzania Medyny w Fezie. Należy wynająć lokalnego przewodnika, który sprawnie oprowadzi Was po wszystkich atrakcjach Medyny i będzie także gwarantem tego, że się po prostu na niej nie zgubicie. Zapada już zmrok, zatem kładziemy się spać, gdyż jutro czeka nas wczesna pobudka i poranny wyjazd z Fezu. Dzisiejszy dzień należy do jednego z cięższych. Musimy wrócić do Marrakeszu, pokonując autobusem dystans 600 km.
Na szczęście przez całą trasę mogliśmy podziwiać piękne widoki i różnorodne krajobrazy, najpierw gór Atlasu Średniego, a potem Atlasu Wysokiego. Symbolem gór Atlasu Średniego są lasy cedrowe. W Maroku występują one powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Pierwszą miejscowością mijaną na naszej trasie jest Ifrane, które potocznie nazywane jest marokańską Szwajcarią. Miejsce to ma charakter kurortu turystycznego, słynącego z ośrodków narciarskich. Swój nietypowy wygląd zawdzięcza temu, że została ona założona przez Francuzów w czasach protektoratu. Przez kolejne 250 km podziwiamy już bardziej surowy krajobraz. Coraz rzadziej udaje nam się dostrzec lasy, a mijane rzeki można policzyć na palcach jednej ręki. Po minięciu miasta o nazwie Beni Mellal zaczynamy 30-kilometrowy podjazd na znaczny masyw górski. Powoli dojeżdżamy do obszernego zbiornika wodnego o nazwie Baraż Bin El Widan. Jezioro przepięknie prezentuje się z daleka, gdyż wtedy widać górujące nad nim szczyty. Dwugodzinny postój przeznaczamy na obejrzenie najwyższego wodospadu w Maroku o nazwie Ozut. Lecz aby się do niego dostać, to najpierw musimy minąć stragany z pamiątkami, a potem wiele restauracji oraz barów. W bezpośredniej okolicy wodospadu mieszkają także małpy makaki berberyjskie, które obecnie są sklasyfikowane jako gatunek zagrożony wyginięciem. Wodospad Ozut ma wysokość 110 metrów, na który składają się dwie olbrzymie kaskady. Wędrówkę rozpoczynamy od jego górnej części. Dotarliśmy do ostatniej atrakcji zaplanowanej na dzisiaj. Są to wielkie wodospady Oust. Wiem tylko, że w tłumaczeniu na język polski oznacza to oliwka. Przepiękne wodospady, tworzą dwie wielkie kaskady. Ściany wokół nich mają kolor czerwony. No i trzeba troszeczkę się nagimnastykować, aby je zwiedzić. Łącznie trzeba pokonać 520 schodów w dół i w górę. Słońce zachodzi, a nas czeka jeszcze prawie 150 km drogi do Marrakeszu. To właśnie w nim spędzimy naszą ostatnią noc hotelową przed wylotem z Maroka. Mieliśmy trochę szczęścia, gdyż tym razem jak jesteśmy w Marrakeszu, to dostaliśmy pokój z balkonem, z którego przynajmniej można podziwiać jakiekolwiek widoki
w kierunku miasta, w kierunku ulicy tutaj, która obok się znajduje. Wcześniej mieliśmy taki pokoik, z którego mogliśmy co najwyżej podziwiać nasz basen hotelowy oraz taki mur oddzielający nas od innego hotelu. Ostatni rzut oka na nasz pokój w Marrakeszu. Mieszkaliśmy w nim 2 osoby, a mamy 2 łóżka, więc i 3 osoby by się zmieściły. Jeszcze musimy dopakować ostatnie rzeczy do naszego bagażu rejestrowanego. Jedna walizka jeszcze otwarta. Dorzucimy do niej to, co jeszcze wykorzystamy. Jak będziesz tęskniła za tym smakiem? Świeży pomarańczek. Świeżo wyciskane soki, chociaż tak najbardziej smakował mi ten z trzciny cukrowej. Po 8 dniach spędzonych w Maroku nadszedł czas pożegnania z Afryką. Zasiadamy wygodnie w fotelach samolotu i wzbijamy się w powietrze. Żegnają nas już spowite mgłą ośnieżone szczyty Atlasu Wysokiego. W trakcie lotu dostrzegamy także odwiedzone przez nas 2 miasta, Fez i Meknes. Dziękuję Wam bardzo za wspólne oglądanie całej tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała i że zachęciła Was, abyście również i Wy odwiedzili Maroko. Do usłyszenia. Cześć!